masz ochotę, masz chęć jakby pokazania temu światu, że można robić rzeczy dużo większe od nas samych. I have this thing I say champion mentality. It's not about winning, it's not about a trophy, it's about having no quit. Jesteś w 40% tego, co realnie możesz zrobić. No i tak jak faktycznie przyciśniesz mocniej, się okazuje, że ty się tam znajdujesz. To jest sport ekstremalny, jakby nie patrzeć. Nie jesteśmy stworzeni do przebywania w tak niskim poziomie tłuszczu. Trzeba sobie uświadomić, że każda z osób, która startuje, robi to z jakiegoś powodu, nie? Albo to robisz i dajesz radę, albo tego nie robisz i jesteś jak wszyscy. Te zawody to jest po prostu już taki, wiesz, taka kropka na D. Ciężko jest pierwszą formę taką, jak robisz na debiut swój, wykręcić od razu taką, no nie wiadomo jaką. Największym problemem było to, że to nie były takie przygotowania z czystą głową, że faktycznie tylko i wyłącznie to robię. Tylko wiesz, no my w międzyczasie prowadzimy tą swoją firmę, nie? Przy treningach nie piliśmy żadnych. No ale kawa wystarczy, co? Już nie. Ja będę wychodził w first timers, czyli osobach, które pierwszy raz startują. W juniorach, czyli do lat 23. Beginners. W sobotę wychodzimy w męskiej, czyli tej kategorii ze spodenkami, a w niedzielę rano wychodzimy w klasyku. Ten pierwszy start, szczególnie ten start, jest bardzo zadedykowany temu chłopczykowi, który sobie zaczął na tej siłowni, nie? Te 7-8 lat temu. Nie? Jakby to miejsce, w którym jestem obecnie, no to jest tylko i wyłącznie dzięki temu, że kiedyś się pojawiłem na tej siłowni. No dużo będzie znaczył na pewno ten start, nie? No właśnie nas wyrzucili z siłowni, bo chcieliśmy nagrać u Kasi na siłowni. Ale się okazało, że jednak pani menadżer się nie zgodziła, więc idziemy do mnie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Nie udało się nagrać na siłowni, więc po prostu pójdziemy do Miss Kimchi, żeby coś zjeść dobrego. Bo ten głód na pewnym etapie już jest taką nierozłączną częścią, że się go czuje cały czas. O, wszystko stamtąd, czyli z Vincenta. Salat story też bym coś zjadł. Znaczy nie, no dzisiaj jest refit, to dzisiaj nie ma takiego. Ale wczoraj, nie, najgorzej było we wtorek, jak miałem nietreningowe. Jezus, wszystko bym zjadł. Tak. Dzisiaj zamiast push zrobimy cały trening góry, żeby trochę te plecy jeszcze ruszyć przed startem. Zaczniemy sobie od wyciskania na głowę, skończymy barkami. Tutaj będzie partner treningowy, będziemy razem dzisiaj trenować. Zrobisz mój trening, co? Góry. No, jeszcze będzie wielka bała. Trening. Te początkowe etapy są bardzo spokojne, jak taka zwykła normalna redukcja. No i potem się zaczyna robić trochę ciężej, nie? Jak schodzisz trochę niżej z tkanką tłuszczową już. Najcięższy moment jest ten, w którym tego snu zaczyna się pojawiać coraz mniej, nie? Jak jest ta deprawacja tego snu, no to też od razu głód się trochę inaczej odczuwa. No były takie momenty, kiedy było weź, idź do pokoju i zjedz, co to mam zjeść ty w pokoju, bo mnie denerwujesz tym, że masz lepsze jedzenie niż ja. I tak jedliśmy oddzielnie w takich na przykład kryzysowych sytuacjach. Do pewnego momentu przygotowań jest tak, że głód się czuje cały czas. Ja czasami tak miałem, że wolałem nie zjeść, bo jak nie zjadłem, to go nie czułem tak mocno, a jak go zjadłem, to trochę te hormony leptyna z greliną się regulują i po prostu czujesz dopiero, jak bardzo jesteś głodny. I wtedy jest gorzej po jedzeniu i często było tak, że po prostu jak już przetrzymałeś te powiedzmy pół godziny, no to było dużo prościej, ale to dopiero musiało dotrzeć ta informacja, że ty cokolwiek zjadłeś. Ja się stresuję od 5 dni. Ja w ogóle nie wiem. Mi się wydaje, że się bardziej przejmuję tymi zawodami niż Kuba. Może to jest coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka, ale wiesz, no ona dużo przejęła na siebie, nie? W kontekście całych tych przygotowań, no bo właśnie, czy nawet psy, same ogarnięcie ich, plus praca gdzieś tam z klientami, na pewno też miała trochę więcej tej pracy. Każdy posiłek to było wyprodukowane jej własnoręcznie. No dużo było tych zmian, typu dzisiaj dostaję makro,
na jutro i muszę dzisiaj przygotować cały jadłospis, ugotować, żeby jutro mógł coś zjeść. Tak było ostatnio, jak miał refit w sobotę, gdzie dostał makro w piątek wieczorem. Ja już miałam posiłki przygotowane do niedzieli i nagle jest piątek, godzina 21, dostajemy nowe makro i ja muszę rozpisać nowy jadłospis, ugotować to wszystko, zapakować. No i idę spać pierwsza w nocy, wstaję kolejnego dnia o 6 i... Ja trochę na treningach byłem taki zombie. Już z mojej perspektywy to tak przynajmniej wyglądało. Mówię, bardzo was denerwują jakieś small talki ludzi. Ktoś do was przychodzi się przywitać, nie chcecie tego robić. No nie ma znaczenia już w pewnym momencie, po prostu chcesz przeżyć, nie? I nie chce ci się rozmawiać z nikim. Nie ma już też fanu takiego z tego treningu. Znaczy się wchodzi, nic się specjalnie nie czuje, bo tego jedzenia jest po prostu bardzo mało. Teraz? Burger. Burger z frytki z batatów. O tak. Ja nie mogę narzekać, bo znam osoby, które jadły tam po 900 kalorii nawet. Ja tam w tym momencie miałem 2200 nietreningowe, 2500 w treningowe, więc nie było tego jedzenia jakoś turbo mało. Ale jak na to, ile jadłem normalnie na masie, to jest mniej więcej 1/2, 1/3, no może 1/3 to nie, 1/2 ponad mniej. O, wiem co bym zjadł zamiast tego burgera. Zamiast burgera odwołuję. Carbonarę bym zjadł. Albo cacio e pepe. Wiem, że Kuba się czai na steka. Albo ten makaron z krewetkami, siedliśmy w Grecji. On by zjadł wszystko. 3 ciasta, ciastka, Bardzo bym chciał ładować glutenem, ale ja nie mogę. batony, czekoladę. Na poniedziałek 30 000 kalorii to zjedzę. Chciałbym. Bez względu na objętość tego posiłku, co byś tam nie robił, zarządzał tym specjalnie, dorzucał warzyw, dorzucał sobie, nie wiem, w jakiś sposób tego, no to nie mija, nie? Byś zjadł wszystko i byś potem to zwrócił i zjadł jeszcze raz, nie? Bo to nie ma znaczenia na pewnym etapie, ile tych kalorii jest, tylko po prostu głębokość tego deficytu, nie? Ja go głównie kreowałem tą aktywnością. 7 razy w tygodniu po 60 minut cardio, 4-5 treningów siłowych, 10 do 000 tego kroków. 10 000 kroków. Ja przeważnie starałem się trochę więcej wbijać, bo wiadomo, tam swoją szprykę trzeba dokręcić. Tak, ja wstaję o 6, a Kuby nie ma. On wraca, mówi, byłem 2 godziny już na krokach. Tak, jest godzina, wiesz, Daj mi jeść. tam 6, 7, a ja mam 12 000 kroków, nie? Albo Kasia wstaje, ja już mam godzinę cardio i kroki za sobą, nie? Ja widzę, że jak organizm się wpycha w takie dość ekstremalne sytuacje, gdzie on jest po prostu wycieńczony i tak dalej, w pewnym momencie wchodzi w taki trochę inny poziom myślenia, nie? Jakby dużo więcej rzeczy się w stanie je realizować jednocześnie, stymuluje tak bardzo do robienia rzeczy. W ogóle nie ma czegoś takiego, że nie wiem, jesteś zmęczony, to nie robisz. Jakby jesteś zmęczony, robisz to zawsze, robisz nawet więcej niż byś zrobił pewnie, nie? Ja od dziecka trenowałam pływanie. No, ten sport był jakoś tak przez całe życie, a na siłownię zaczęłam chodzić w liceum jako taki dodatek do tego pływania. I ja startowałam w federacji IFBB, Kuba startuje w NPC, więc inne pozowanie. No kobiety też mi się wydaje, że te przygotowania u kobiet są łatwiejsze, bo my nie musimy aż tak drastycznie schodzić z wagi i jakoś tam specjalnie mocno się głodzić. Nie odczuwałam tego głodu aż tak, jak Kuba teraz odczuwa. Ja startowałam, jak była ta kolejna fala COVID-a. Jak już właśnie zaczął się peak week, w momencie, jak już byłam za tydzień wychodzić na scenę, już było wszystko przygotowane, był hotel, były bronzery kupione, już całe jedzenie na peak week, już zaczęliśmy się odwadniać. No i nagle dostajesz maila, że musisz jeszcze poczekać 2 miesiące. Zawody miały być w lutym, a chyba ostatecznie wyszłam w maju. Była dobra na tamten moment, ale jak teraz patrzę na te zdjęcia, to nie. Ale 3. miejsce zajęłam w debiutach, także... Dzisiaj już sobie odcinamy też trochę wody. Teraz miałem po 6 litrów od początku tygodnia i soli w granicach 10 gram. Dzisiaj jeszcze 10 gram soli jest, ale pewnie od jutra już będziemy odcinać i tak samo jak chodzi o wodę, dzisiaj już jest 4,5 litra, więc 1,5 mniej. Coś musimy robić nie tak, bo nie chce ta woda schodzić, jak widzicie. Dużo się jej trzyma. Odcięta jest tam woda, 1,5 litra jest mniej. Soli od jutra będzie mniej. Zaczęliśmy też już ładowanie, więc mam nadzieję, że to puści. Jutro weryfikacja, raczej o weryfikację się nie boję.
Zobaczymy po nocy, ale mam nadzieję, że się nic tam nie podzieje. O nogach musisz pamiętać, bo o nogach cały czas zapominasz. No teraz widać, nie? Ale czasami robisz ups and eyes i to udo wtedy... O, teraz spoko. Teraz fajnie. Nogi są taką partią, że wiesz, no cały czas na nich chodzisz, cały czas one są gdzieś tam pod tą pracą. Czasami się w ogóle ten ostatni trening robi jeszcze wcześniej. No tak samo przed sceną się ich nie pompuje, bo jak już byś pompował taką nogę przed sceną, to wiesz, wszystkie prążki, wszystkie żyły, wszystko zniknie, bo ona się nabije, nie? Będzie duża, będzie fajna i tak dalej, będzie to dobrze wyglądać, ale nie będzie wyraźna. To nie, to już teraz to wygląda dziwnie, jak się tak aż za mocno wygiąłeś. Te plecy wchodzą? Coś tam łapie. Głowa na wprost tylko. Ja też pierwszy raz robię ten pik i nie wiemy po czym się poruszamy, bo to każde ciało trochę inaczej reaguje. I czasami tak jest, że wiesz, ładujesz w opór tych węgli, bo są ludzie, których jest naprawdę ciężko załadować i ja jestem pewnie jeden z tych przypadków, bo mam 4 dni ładowania po mniej więcej 900 węgli, więc to jest dość dużo jak na to, że ja nie ważę jeszcze nie wiadomo ile, bo to jest około 96 kg. Sobotę wieczorem pierwszy start. Mam nadzieję, że jeszcze zejdzie trochę tej wody. Dobrze by było, bo to faktycznie przydałoby się. 2-3 kg, żeby tej wody puściło. Czy prawdopodobnie to jest moja najlepsza forma, jaką wykręciłem w życiu obecnie? Czy ja jestem z niej zadowolony, to nie, ale to ja raczej nie jestem z tych osób, które się łatwo zadowalają rzeczami. Ta forma, którą on wypracował, to będzie na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Ja wiem, że on nie jest tego w 100% zadowolony, ale ja naprawdę jestem z niego okropnie dumna. Nawet w takim kontekście, kurczę, jakby całego podejścia do życia, nie? Bo to jakby sport i nie wiem, ja też bardzo dużo pracuję z przedsiębiorcami, nie? W sensie z biznesem, ogólnie z takimi rzeczami. To jest taka druga zajawa gdzieś tam większa. No to wiesz, to jakby ja widzę bardzo dużo takich pokrewnych rzeczy, nie? Że ty masz ochotę, masz chęć jakby pokazania temu światu, że można robić rzeczy dużo większe od nas samych. I jest coś w tym takiego, że chcesz coś udowodnić, nie? Jakby pokazać, że się da. Ile spałem? Ja cały czas śpię dzisiaj. Dzisiaj to bardzo dobrze wyglądało rano, bardzo dobrze. Od wczoraj to się zmieniło mega dużo, jeśli chodzi o wygląd. Nie wiem, ile tam na wadze ci zeszło? 2 kg. Przez jedną noc, to całkiem sporo. Sporo. A jeszcze dzisiaj mam jutro mniej spadnie. wody, nie? Mam 1,5 litra mniej wody. To jeszcze ci spadnie do jutra. No i soli mam mniej. 3 gramy, nie? Tak, czekam mniej. A jeszcze może zejdzie trochę. No ale czuję, jeszcze zeszło, nie? Z każdym tym dropem wagi jest tak, że jest ten drop, potem jest taka półeczka, to się trzyma przez tydzień i potem znowu, nie? Czasami jest tak, że kilka dni z rzędu jest, ale to teraz to w ogóle tak jest na tym piku. Ale nie wiem, czemu dzisiaj tak to czuję, jakoś tak puściło to zmęczenie i... Wstałem o której? Wstałem o 8:00, Tak. Zjadłeś śniadanie, zjadłem, poszedłeś poszedłem spać, potem zjadłem drugi i poszedłem spać znowu. Tak, No dobrze, dalej bym będziesz spał pewnie. wypoczęty. No, jak wrócimy, to pójdziesz znowu spać. Ale nie czuję, żebym spał. Pierwszą noc to wstawałem co godzinę. Więc spałeś 3. Tak. Budził się ze Teraz to i zmęczenia. tak jest luksus, nie? Taki ostatnie, tak 2 tygodnie temu, no z 2 albo 3 tygodnie temu, miałem średnią snu około 2-3 godziny w ciągu tygodnia. Bardzo długo nie spałem. No, Nie wiem, miałem czy tam trening przez- w środę nóg, a we wtorek miałem nieprzespaną noc, nie? To jakoś teraz na koniec, 2 tygodnie temu. Stałeś na ten trening taki mega zmęczony po całej nieprzespanej nocy. Mówi mi, dobra, idę, nie będę siedział w domu, będę myślał o jedzeniu, zrobić się ten trening, no i pójdę. No i potem byliśmy umówieni, że ja do niego przyjdę do galerii i mamy tam kilka rzeczy załatwić. No i dzwoni do mnie po godzinie, czy mogę już przyjść. I mi się coś nie zgadza. Tak siedzę i myślę sobie, kurde, on zazwyczaj robi trening 2 godziny, potem przecież jeszcze ma godzinę cardio. O co mu chodzi? Czy on to będzie robił w domu, czy to będzie robił wieczorem? No dobra, pójdę. No i przychodzę tam do niego, on biedny siedzi na ławce, ma głowę spuszczoną, podnosi mi tą głowę i ja widzę taką wielką czerwoną gulę na środku czoła. I się teraz zastanawiam, czy on kogoś pobił i ktoś mu oddał? Czy ktoś go pobił, bo był dla niego wredny, bo był głodny? No i mi mówi, że no tak się słabo poczuł, bo jest taki zmęczony i jak wstał z leg pressa, to po prostu poleciał jak długi na tego leg pressa i wywalił tą głową
I jak już tak stwierdził, że no to może tego leg pressa jednak nie będzie robił i pójdzie dalej na ten trening i jakby skończy te wszystkie ćwiczenia, to usiadł na maszynie do przewodzicieli, żeby zrobić przewodziciele i zasnął na 15 minut. I mnie obudził znajomy, nie? Zasypiasz pierwsza, wstajesz czwarta, do widzenia, pospana, nie? Nie możesz zasnąć, jak już zaśniesz, śpisz. W cudzysłowie śpisz, tak strasznie płytko, 2-3 godziny. Czasami mi się udało chyba 4 czy 5 pospać. Pośpisz i... Właśnie wtedy, to jest ciekawe, że ja wtedy nie wstawałem zmęczony, nie? Tylko miałem oczy jak 5 złotych. Wstajesz z takim kortyzolem wysoko, że... Ja podejrzewam, że ja mam większego stresa niż Kuba. To mi się śni po nocach, że czegoś zapominam. Że nie wziął spodenek, że nie tak bronzer, że źle sól odmierzyłam, że źle załadowaliśmy. To przecież to ja wszystko gotuję, więc to poniekąd ode mnie zależy. No tak. Mam po prostu traumy. Się tak budzę w nocy, że się spóźniliśmy. Ja co wstaję w nocy, to idę sprawdzić, czy mam budzik nastawiony na pewno. Jakoś ludzi nie ma. Specjalnie dużo. Siedzą w środku. Te Myślisz? weryfikacje pamiętaj, że są w różnych godzinach, nie? Różne kategorie. No. Ale liczyłam, że tu jakoś więcej osób będzie dookoła, Zobaczysz, że czy tu będzie jest ten- właśnie kłopot z zaparkowaniem. Że co? Gdzie są weryfikacje? A, chyba tam, tak? Ja tylko po kartkę. No to ja ci za chwilę wydam. Dobra, okej, dobra. Dzięki. Okej, dobra. Ja tego nie uzupełniam, tylko co ja to uzupełniam? To jest pytanie. Brązowienie naciskowe, tak. E-mail możesz uzupełnić. Wzrost i wagonik wpisują. Numer licencji. Czyli to jest to, tak? Tak. Proszę. To jest moje wszystko. Tak. Ty nie wchodzisz na żadne? No wchodzę z tobą. A żebyś ty to miał przy sobie? Ja mam jakby co długo. Chcesz to usiąść? No, weryfikacja. Niby formalność, ale no zawsze jest ten mały stresik, czy wszystko się udało. Czy wszystko mam przygotowane, wszystkie dokumenty? Raczej limit, to się nie martwię, bo tam zapasu powinienem mieć z 5-6 kilo, więc spoko. Dokumenty mamy chyba wszystkie, Zobaczymy. muzyka dobrana, no, także Jak coś tylko pójdzie wyjść. nie tak, to będziemy kombinować. Teraz czekanie tylko i... Weryfikuję się od razu w 2 kategorie. W sobotę wieczorem wychodzę w męskiej. Tam są 4 dywizje, z tego co kojarzę. I w niedzielę Classic Physique, czyli już klasyczna sylwetka. To ważniejsze. Ta ważniejsza trochę dla mnie, no bo docelowo chciałbym w niej po prostu startować gdzieś tam w przyszłości. Tam tak samo 4, nie? Dlaczego byś się stresował? Ja? No? Nie, czemu? Ja zaraz umrę za to. Czemu? Nie wiem. Bez stresu? Ty? A czego się boisz? Ja jestem zmęczony raczej. Czego ja się boję? Zbyt wielu rzeczy, o Jezu. Że go nagle wodą podleję, że nie wiem. Nie że nie wkręcaj, będzie- nie wkręcaj mi. No właśnie, ja to wolę nie. Tfu. Tam kilku rzeczy nie wydrukowaliśmy, ale to myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Zobaczymy co ten. Najwyżej coś problem. uzupełnimy, no. Jak będzie problem, to się go rozwiąże. Już ta waga zeszła do takiego poziomu, powiedzmy gdzieś w granicy tych 90, bo u mnie to było tak, że ona jakby bardzo nie chciała zejść. Zeszła poniżej 100, poniżej 98 i potem 98, 94 i cały czas góra-dół, nie przebiłem bariery 94, chyba że jutro się coś zmieni jeszcze w dzień startu, ale nie przebiłem tej bariery 94, to była najniższa możliwa. No i potem już miałem problem z tą akcją, co się wydarzyła z tym zatruciem pokarmowym. Jakby to zatrucie wynikło po prostu, nie? Jak to z kurczakiem, czasami się trafi jakaś gorsza sztuka. No i wtedy mnie tak na 2 dni rozłożyło dość mocno. Nie? I od tamtego momentu, jak 94 było, w ten sam dzień miałem to zatrucie pokarmowe, 98, od razu 4 kg do góry. No i tak się potem trzymało, potem teraz dzisiaj ta waga spadła trochę po tym Pig Weeku na 96 z rana.
No na ważeniu wyszło dzisiaj oficjalnie 96,6, więc... 152 może ważyć. No. Klasyka. Tak. Klasyk i męska. Okej, tyłem. 186,6. Mamy wydrukowaną, ale też mamy jak coś to potwierdzenie na EpiPet. Tylko ona jest tak właśnie, bo nam brakło, ale powinno być wszystko. Dobrze. Proszę mieć to pod ręką, to się jeszcze panu przyda. Dobra. Fajna organizacja, każdy dostaje numerek do weryfikacji, Bardzo szybko, potem każdy dostaje tak, numerek bardzo płynnie, startowy. super. Szybko, płynnie, bez chaosu, bez tłumów, jest gdzie siedzieć. Można się wodę napić, jest kawka, jest wszystko, co trzeba. No, Dostaliśmy pakiet startowy. super. Dziękuję bardzo. Spójrz na numerek. Poczekaj jeszcze sobie. Jeszcze jeden. Ej, jaka zabawa. Tak, to już jest ten moment, kiedy mamy godzinę do domu i tutaj już głód zaczyna wchodzić. Jadłam dzisiaj śniadanie o 6:30, także jest godzina 14, więc trzymam się dobrze. Tutaj jest gorzej. To jest gorzej, ale damy radę. No, dobra. Śmigamy. Bo nie było, to jest największe. No, wierzyłam, że tam jest na takie... No piękne jest, słuchaj. Będzie na trening. Będzie śmigane. Potem jak wygrasz, to dostaniesz więcej koszulek, dostaniesz jeszcze Suple. suple, dostaniesz. Co tam jest jakiś Słuchajcie, L-karnityna, żebyś nie warto schudł było. wody. Za koszulkę już się wraca. Tak, to jest też wody. Nic nie zjesz, ale chociaż się napijesz, No. żebyś nie A sikał nie mogę potem. tak pić, bo jeszcze mi tylko jedna butelka została. A już jest 14, więc spokojnie. Lody, no. I granita. O jest. No mówię, granita, to jest twój Nemezis teraz. Co? Twój Nemezis to jest teraz, bo nie możesz. No tak. Ale bym kurwa zjadł tego loda. To się dzieje. 20 minut w korkach. Się gdzie zatrzymamy. Popatrz się na tego gościa i taki gość przychodził do mnie, żeby się przytulić, o właśnie, mnie tak polizać po ręce na przykład, żeby się przytulić, pogłaskać i ja miałem takie, chłopie odejdź, bo mnie denerwujesz, nie? No. Mi jeszcze kilka dni i powinno być wszystko w porządku. Oby, bo czasem myślę, tego nie wytrzyma. No to pani to akurat nigdy nie pomagała. Ona cały czas coś... Psuła. Wracała pani bułeczka. Niszczyła dom i było wracanie do domu, zastanawianie się, co dzisiaj... No już, to już nawet nie było pytanie, czy ona coś zjadła, to było pytanie, co dzisiaj zjadła. Tak. Czy to były listwa, czy to był stół, czy to może był nóż ściągnięty z blatu. Tak. Był taki moment, kiedy Kuba... chyba czegoś zapomnieliśmy z domu. Jezu, Czy szkło. zapomniałeś słuchawek? Ale nie, zgubiłem szkło do telefonu i zjadła całe szkło. Do telefonu, tak. Szkło I hartowane do telefonu. rozwalone po całej kanapie, wszędzie poprzyklejane, psu się nic nie stało. Ja sprzątając to szkło, miałam szkło powbijane w palce, krew mi ciekła po prostu wszędzie, a jej się nic nie stało. Jak ktoś ma akitę, to jest tak troszeczkę jakbyś żył z samobójcą i musisz chować wszystko, żeby tylko sobie nie zrobiła krzywdy, bo ona jest w stanie zjeść nawet nożyczki, No żeby po tak. prostu mieć coś, co ona może sobie Ostatnio, ugryźć. to właśnie ty to, nie? Ostatnio nóż zgryzła. Tak, ostatnio Normalnie zgryzła nóż. ostrze zgryzła, nie? Jakby, jak można gryźć ostrze? To też na przykład gryzie swoją własną łapę i No. Z nim jest ten problem, że nawet jak chciałem kroki nawijać i je brałem na spacer, to z nimi się nie da nie chodzić. brałeś ich na No właśnie dlatego, bo się z nimi nie da chodzić. Nie? Bo każdy w jedną, w drugą stronę. Nie? I zamiast godziny kroków miałem 2 godziny chodzenia w kółko i tak potem musiałem wrócić do domu, odłożyć je i iść jeszcze, więc to one były A potem problemy. skończyło się tym, że to ja z nimi wychodziłam. Tak, potem właśnie Kasiula przejęła obowiązek. Staraliśmy się tak, żeby to było bardziej objętościowo, żeby mimo wszystko pojawiały się takie rzeczy jak ziemniaki. No było tego ryżu troszeczkę, no bo na to bardzo dobrze
reagowałeś, ale u Kuby są też te problemy z glutenem, czyli jakiś makaron czy bułki. Na tej redukcji jeszcze jako tako to przeżyję, na masie było gorzej, ale też staraliśmy się to ograniczać. No i kombinowałam jak mogłam, jeżeli chodzi o ilość warzyw, żeby mimo wszystko te posiłki były objętościowe, żeby nawet przy tej niższej kaloryce, żeby go zapychały na długo, żeby... Kalorycznie to było 2200-2500, tysiąca, coś takiego. Nie było jakoś turbo mało tego jedzenia, ale no wiadomo... Głód jakby- był odczuwalny. Tak, w sensie no głód był nieustanny, więc to nie ma znaczenia jakby pod względem ilości tego jedzenia, bo w pewnym momencie to nie chodzi nawet o ilość, tylko o to, że cały czas go czujesz. Miałem ogromne problemy z ilością słodzika, nie? W sensie jestem bardzo chory na słodkie. Uwielbiam wszystko, co jest słodkie. Tak, była kawa, ile tam I słodzików była chcesz? kawa z 10 10. słodzikami, nie? I jakby dla mnie to było takie, że to nawet nie jest słodkie już w pewnym momencie, no bo się już tak przyzwyczajasz do tego. 100 ml mleka migdałowego i 200 ml wrzątku razem, 20 słodzików do środka, trochę kakao, tam z 5 gram, do mikrofali, mieszadło, no i było kakao. A wiesz, od razu jelita dostałem, nie? Bo przy takiej ilości słodzika, no to tu był już problem, potem trzeba było to odciąć, więc znowu kolejny był stresor w postaci tego, że nie ma tego słodkiego, nie? A jestem strasznie na słodkie, jestem strasznie wyczulony, więc to było na pewno cięższe. Z źródeł węgli to cały czas chyba wafle były, owoce, klej ryżowy, tak. Wszystko, co jest z ryżem związane, było w dużych ilościach. W szczególności na refeedach, jak właśnie bazowaliśmy głównie na waflach, na owocach, na dżemie. Kanapki były jeszcze na pewnie ryżu. tak, te bajkle jedliśmy raz na czas. Miód. Tak, miód, Tak. dżemy, kurczak dorsz Nic więcej. i wołowina. I wołowina, ja na wołowinę czekałem cały tydzień, nie? Jakby jak miałem nietreningowy, to czekałem na tą wołowinę upragnioną. Bo to był mój ulubiony w ogóle posiłek. Ryż, wołowina, pomidorki, kalafior, ryż z kalafiora, Tak. pomidorki. Bo miał większą objętość właśnie, kalafior. To cały nietreningowy czekałem na to. No i tych warzyw było ogrom, z tłuszczy, no to co, głównie jakieś masło orzechowe. Jeszcze gdzieś mam nawet nagrany chyba pierwszy odcinek, jak jadłem Milky Way'a i czekoladę, nie? To przedtreningowego jeszcze dorzucałem na początku, no ale potem już brakło oczywiście tych tłuszczy, więc się to tak, obcięło się właśnie do tego. Kuba miał też takie swoje fazy podczas tych przygotowań. Zaczęło się od przypraw i po prostu był królem przypraw. Jak wchodził do sklepu, to działał z przyprawami. Tak, to było jego coś. I wybierał tu przyprawa do pizzy, tu jakaś taka i tak dalej. Bo to przecież tam praktycznie nie ma kalorii, więc to może sobie dodawać i sobie mieszać, jakoś urozmaicać. Potem zaczęły się herbaty i było 100 rodzajów herbat w domu. Jeszcze w międzyczasie były jakieś dodatki typu sriracha. To nie jest sriracha, ale to jest słodki tajski. Z jeden. To jest sriracha kokos, czyli moja ulubiona, której zjadłem, jak widać, dość dużo, majonezowa. Powinno być jeszcze tak z 4 albo z 5 różnych, ale zostały zjedzone. Także bardzo dobre. Polecamy wszystkie tajskie, takie różne srirachowe rzeczy. 100 gram takiej majonezowej macie 281, ona jest bardziej kaloryczna, ale takiej zwykłej macie 139 na przykład. No i co, to ma taki korek malutki, bardzo nie kapek, dawałeś tego 5-10 gram, dawało bardzo dużo smaku, bo to jest bardzo taki intensywny. A dwa, że było ostre, więc się mnie nie chciało jeść po takim ostrym jedzeniu. Więc tak, no jak widać, no wciągnąłem tej majonezowej połowę. Były jeszcze 2, ale już też zostały wciągnięte. Tych było bardzo dużo. Wszystkich tajskich, takich słodko ostrych. Tej zacząłem używać ostatnio, czyli mango też już trochę poszło. Wszystkich ketchupów, tych wiadomo 60% mniej, Heinza szczególnie. To też bardzo dużo poszło, no i słodkich zero też. Jak mówię, słodzików tam trochę już na sam koniec zjadłem, nie? Więc... I wszędzie to potem tą sriraczę, do wszystkiego. Jeszcze ona była ostra, więc trochę ci tłumiła ten głód. Do wszystkiego, dosłownie do wszystkiego ta sriracha. Na samym końcu już to w ilościach hurtowych, nie? Gumy do rzucia, napoje zero, Pepsi zero, Monstery zero, zamówiłem całą lodówkę Monsterów zero. Było taniej, więc zamówił 160 sztuk. Podejrzewam, że pewnie z 1/4 jest wypita. Kofeina to czasami masakra, nie? Z 5 kaw, z 3 Monstery, 4 Monstery dziennie i jazda, nie? To już tak byłeś sprzetyrany o podłogę, że to nawet cię już specjalnie nie czułeś, że to cokolwiek robi. A więc no brałeś i kręciłeś, nie? To nie jest tak, że ja teraz
pojem 3 dni i będzie wszystko super. Ja będę się z tego pewnie z miesiąc albo 2 miesiące dochodził do siebie, do takiego stanu wyjściowego, jak nie dłużej. Więc po prostu trzeba to teraz sensownie rozplanować, jak po tych startach to zrobić, żeby to miało ręce i nogi po prostu, nie? Musimy wiedzieć, ile mam ci przygotować i jakie posiłki. W sensie, że dużo dżemu, ile ty masz kalorii. I Samo wszystko. wszystko to samo. Ale no czym będziemy ładować? Dżemy, miód. I żelki, a 3 posiłki przed sceną i resztę do końca dnia dojeść. No, więcej. Ryż z bananem i z tym, z białkiem tam wymieszany po prostu już. Żeby to nie był skyr, tylko żeby to było samo białko. No to białko po prostu WPC to czekoladowe. Spiszę za chwilę, dobra? Sobie sprawdź, sobie zerkniesz. Niedzielę rano to samo, nie? Tylko mamy 50% mam zjeść przed, nie? Więc tam dużo żelek trzeba będzie. Pamiętam jedną taką sytuację, że ściągałem skarpety i miałem takie, czy to się opłaca teraz? Żeby to już był taki końcowy etap. Czy się opłaca je ponosić ziemi, czy może niech tam zostaną do jutra, nie? I tak stoisz przez 5 minut i się zastanawiasz, czy to jest dobry pomysł, żeby się po to schylać i marnować trochę energię, czy niech sobie tam leżą, jutro podniesiesz. W sensie my nie jesteśmy stworzeni do przebywania w tak niskim poziomie tłuszczu, nie? Jakby to nie jest coś, co jest normalne i naturalne dla organizmu. Dobiłem się do takiego poziomu tkanki tłuszczowej, w którym nie byłem jeszcze w życiu i no tu już wchodzisz na jakby no walkę z tym, żeby cokolwiek zeszło, nie? Mówię, ciężko jest tu mówić o tym, żeby tam optymalizować rzeczy w momencie, w którym jesteś pierwszy raz w takiej sytuacji. W niedzielę Kuba przed godziną 9 będzie musiał ten kleik zjeść, także to musi być mało objętości i bardzo dużo węgli. Więc dodamy sobie jeszcze miód, dodamy sobie potem banana, którego muszę oczywiście kupić. Tak to właśnie wygląda. Trzeba będzie skoczyć do tej Biedronki o godzinie 20, żeby kupić banany. Gdzie ty żelki schowałeś, Kuba? A, Tam dobra, są widzę. na dole chyba, nie? Czy gotówka? Czemu ja schowałem? Czy ty to chowałaś? To są chyba jeszcze jakieś zozowe, jakby cię to ratowało. 80, 80, mamy 2 po 160. Nie, starczy, że masz jeszcze 2 paczki. Masz jeszcze 160 takich samych i masz jeszcze zozole. Jest o 3 gramy więcej. Ojej, muszę chyba zjeść. Mogę ja. Nie, ty nie możesz. Ja mogę, ja ładuję, nie ty. Ty nie możesz, będziesz gruba. Za późno. Będziesz gruba. No okej, dobra. Dobra, nie? Czy mogę przepić na ten klejk? Wszyscy ludzie, nie? Czy mogę przepić na ten klejk? Zbierzesz klejk, wlewasz wody, mieszasz. Jeszcze 2 fikołki zrobicie i macie formę życia. Haribo klejk, 2 fikołki. 100 gram miodu. Tyle. Proste rzeczy. Od miesiąca pamiętam, byliśmy miesiąc przed startem i ja miałem wrażenie, że my od miesiąca mówimy, że został miesiąc, nie? Minęły 2 dni, ale miałeś wrażenie, że minął tydzień, nie? Albo minął 1 dzień. Robię te ostatnie treningi, powiedzmy tam te 2, 3, 4 tygodnie przed i potrafiłem, nie wiem, zapomniałem włączyć stopera, że przerwa teraz trwa. No i siedziałem 15 minut patrząc się w jedno miejsce, nie? Trzeba sobie uświadomić, że każda z osób, która startuje, no się to jest sport ekstremalny, jakby nie patrzeć. Robi to z jakiegoś powodu, nie? Tu jest kleik, białko, dżem i wiśnia. Tu jest kleik, białko i banan i do tego są te żelki, które leżą tam. Tutaj jest to samo. To jest na sobotę, to jest na niedzielę, to jest na sobotę. A tutaj mamy... Tu jest skyr naturalny, wiśnie, żelki, orzechy i ryż. Jakkolwiek to absurdalnie nie wyglądało. Jak to mówią, no nie wygląda i nie smakuje. Najlepszy posiłek, jaki widziałem. I daj jeszcze tam jak masz. Na kurczaka. I to jest 1 posiłek.
w niedzielę wleci już co leci? Pizza, steak, cokolwiek tam by sobie chciał. Co sobie zażyczy, to dostanie. Sernik. Może sernik pokazać. Dwa serniki. Czy nie było sernika na kamerze? O, to są fajne. Takie oto dzieło sztuki. Tam jest jeszcze sernik pod spodem. Pod tą masą lotusowo-mascarponową łyżeczką na backstage'u po startach w niedzielę. Tam jest jeszcze drugi sernik. Mamy jeszcze zapas ciastek. To jest jakaś forma udowodnienia czegoś sobie. Bo u mnie to też jest ta forma tego, że to jest takie jakby uhonorowanie całej tej drogi. Trochę tego, gdzie byłem, z czego zaczynałem, gdzie jestem obecnie. Więc na pewno, nie? Jakby ta siłownia z dużej ilości rzeczy mnie wyciągnęła, pokazała, że można inaczej, jakby przeskoczenie też powiedzmy jakichś progów takich swoich, mentalnych. Te zawody to jest po prostu już taki, wiesz, taka kropka na D. Wisienka na torcie. Jakby cały proces jest świetny. Więc tutaj raczej coś więcej po prostu niż sam start, nie? Bo ja zawsze mówię, że ten sport jest taki, że no słuchaj, jakby ciężko się wpychać w takie stany mentalne, mając w głowie to, że o, to jest sport, fajnie by było zrobić, nie? W sensie to nie jest maraton, że po prostu sobie pobiegniesz i tam... Chociaż w maratonie akurat też ludzie mają tak, że oni z jakiegoś powodu biegają, nie? I coś im daje to, że biegają i są tyle sami ze sobą. To u nas jest mega podobnie, nie? Jakby odnajdujesz się w pewnym momencie w tym, że powiedzmy robisz te treningi, które są wymagające, które cię bolą, nie? Robisz te godzinne cardio, które ci coś tam wpychają do tej głowy takiego, że przemyślisz niektóre rzeczy. Stymuluje na pewno do dużej ilości pracy. Pokazujesz, że możesz coś tam właśnie przebijać, jakieś takie swoje bariery, czy też nawet ludzkie, no bo w pewnym momencie to już wychodzisz poza to, że no nie każdy człowiek był w stanie to zrobić. You're gonna need 4 and 2 cents.